W upalnym kraju Valeodii witam was z powrotem na śladach Hugo Kubki, który nie ma dwóch rąk. Tutaj w Final Fantasy XVI, w drodze z naszym wujem i Torgalem. Jill nie ma, Jill odpoczywa. Do Kła Smoka, gdzie zraniony Hugo Kubka został przeniesiony przez armię króla Barnabasa, co jest strasznie dziwne. Ah, they've closed the road, and it's the only way from here to the Fang. It would seem Lord Kupka is not accepting visitors at present. No co za niespodzianka. Have to get through that gate. Not by force, I trust. We've attracted quite enough unwanted attention already. By guile, then. Perhaps the Desert Hare can offer us her aid. Ruzena Dalimil, woman of mystery. But how will we find her? We know naught of her but her name. And that she was working with Cid. Cid's other collaborators have all been people of means, the wealthiest and most successful members of their communities. I'll wager this Ruzena Dalimil is the same. That would certainly help to narrow the search. We need only inquire as to who is in charge of the town. And that's exactly what I mean to do. Musimy znaleźć tą Ruzinę. Jak zwrócić na siebie uwagę, że jesteśmy Cid, ten nowy Cid? Mam porozmawiać z mieszkańcami? No dobra. Kto może mi powiedzieć coś ciekawego? Pan? Anything I can help you with, travelers? Allow me. My good man, we represent one of the oldest and greatest trading houses of Port Isolde. We're seeking to expand our business in the region and would very much like to make the acquaintance of Dalimil's leading entrepreneurs. If only we knew where to find them. Well, we're best known for our baths, our markets, and our smithies. I suppose you could do worse than start your search at one of those. Thank you. You've been most helpful. Oh, you wouldn't happen to know a lady by the name of Ruzena Dalimil, would you? No, I can't say I do. Well, thank you all the same. A to nie jest przypadkiem jakaś szefowa podziemia czy coś takiego? I on teraz doniesie, że oszukają cię takie podejrzane typy? Dalimil is famous for its spas, its markets, and its smithies. Somebody at one of those might be able to help you. A pani? What do you want? Can't you see I'm busy? Ładny model I postaci. won't keep you long. I'm looking for someone. A woman by the name of Ruzena Dalimil. Do you know her? Never heard of her. Is that all? One more question. If I wanted to find the richest trader in town, where would you recommend that I look? Well, that's easy. The Briar's Kiss. Won't find a finer smithy this side of the strait. The owner's only a young sprig, but he's got all the right ideas. The Briar's Kiss, you say? Thank you. Co za nazwa dla kuźni. I doubt this young sprig is the person we're looking for. You said Cid's contact was likely to be an influential sort. Influence comes with age and experience. Believe you me. That boy at the Briar's Kiss is a real talent. People flock from miles around to buy his steel. And it isn't cheap either. Ona ma naprawdę bardzo ładne oczy. To jest ta egipska uroda. No dobrze, to gdzie my mamy kuźnię? Może nie do końca tylko egipska, ale... jakby to nazwać? Południowa uroda? This town is truly blessed. The bustling markets, the healing waters, and all under the watchful eye of Lord Kupka, who stands ready to crush any threat that might face us. Look, Father! Hot water! But where are the bearers who heated it? It wasn't heated by magic. It comes out. Gorąca woda, która nie jest nagrzewana za pomocą
magii. Zabawne. Kuźnia, kuźnia, kuźnia. Ciebie jeszcze zapytam. Can I help you? Will Turner. Yes, I'm looking for a woman by the name of Ruzena Dalimil. A long-standing pillar of your community, I believe, from old trading stock. Then you should ask Ferda. He's been here for years. Knows the place and its people like the back of his hand. And he's in with all the old merchant families. Try the baths. That's where you'll usually find him. Thank you kindly. Ask for Ferda at the baths. If this woman you're looking for is still around, he'll know where to find her. Czyli... Well, it sounds like we have our man. Perhaps. Let's go and find out exactly what this Ferda knows. Jednak nie pójdziemy do kuźni? Szkoda. Ferda! Powiedz, co wiesz. Excuse me. Are you Ferda? I am. Can I help you, travelers? I hope so. You've lived here for some time, is that correct? Do you know Ruzena Dalimil? We believe she may be a trader of some renown. And what business do you have with the desert hare? She was a close friend of mine. I was hoping she might be able to help me. Very well. Go to the bordello. I'll arrange an introduction. Ale się też gość nieźle ustawił, że cień mu tak pada na twarz. Szczególnie na scenie przed chwilą. Mrocznie. I know who you're looking for. Go to the bordello and wait there. Gdzie bezpiecznie kogoś spotkać, jak nie w burdelu? Do you think we can trust him? Only as far as I think he trusts us. Naprawdę tu jest burdel? Wow, jak przychodziłem tędy w poprzednim odcinku, to od razu pomyślałem, że tak. So you're the ones who've been sniffing around. I beg your pardon? Don't play the fool. Stick your nose in our business and you're likely to lose it. Ten gość nie pomyślał, że zaraz jak wrócę, to wiem, gdzie go znaleźć. To nie jest duże miasto. Ej, jak to jest być wbitym w skrzynki? Nawet nie zepsułem trunku. Czyli fajnie. O, ty, uwielbiam Tytana. Nie wiem. Mówiłem chyba to już raz, ale czuję się, jakbym grał w Jakuzę, nie? Tak jak walka wręcz troszeczkę jak pięść. Pięść to moja ulubiona broń. I tak specjalnie nie spamuję tak bardzo tym silnym atakiem, który wywołuje cutscenę. Kilkusekundową, ale jednak. No trochę jednak przerywa płynność rozgrywki, he? Bam! Dobij go, Torga. Pam, 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 pam! Moc kubki bije wasze dupki. Hehe. O, jakie to żałosne. Powinienem zostać polskim raperem. Teksty na podobnym poziomie. No i jak teraz mogę się z nią spotkać? Who are you working for? Him or her? Him. The boss. He wanted us to test you. Though one could hardly call that a test. Lord Ferda? Look what the cat dragged in. Your skill with the blade is rare indeed, my lord. A fitting talent for an outlaw. You know who I am. So what now? Call in the men of the Rock and collect the bounty? That isn't my decision to make. Our work is done. Take him to meet his precious Ruzena. She will be interested to make his acquaintance. Yes, my lord. To the Lock of Leisure, then. To the Lock of Leisure. Ten Ferda miał fajny głos.
Taki tajemniczy, pasujący bardzo do niego. Głos, który mógłby nawet mieć na przykład Sherlock Holmes w wersji angielskiej, może ten sam voice actor. A ten gość, który teraz ma nas zaprowadzić, on też ma fajny design, nie wiem, coś lubię w jego fryzie, twarzy, ubraniu, tych odsłoniętych ramionach, opalona skóra. Taka postać inna do wszystkich, które do tej pory poznaliśmy. Is this the place? Ubor's Forge, the Briar's Kiss. So it was the young sprig after all. So much for Ruzena Dalimil being a woman of experience. How wrong I was. It was an easy mistake to make, Uncle. After all, it must have been years since Sid last saw her. Sorry, him. Whoever this Lubor truly is, he's clearly a man of means. I'd say he deserves our respect. See that he gets it. Czyli jednak nie kobieta. A liczyłem na towarzyszkę o opalonej skórze. Lubor, Lord Furder told me to bring them to you. No ale przynajmniej dostaniemy Aladyna. My boys tell me you're in need of assistance. Sid II? Wow, to rzeczywiście Aladyn. I won't waste your time. I need passage through the south gate. Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? Why, trust. Everyone knows that. Without it, you have nothing. And nothing is exactly what you have. And so, for you, I, too, have nothing. I'm not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. I'm a busy man, as you can see. Let's leave this mummer to his farce. By all means. Find someone else to help you on your way. Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? Why, you... Już raz dostałeś w pysk, chłopie. So, what do we need to do to earn your trust? I like this one. Willing to do whatever it takes to get what he wants. Ha! Men like you have a special place in my heart. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. Fine. So what do you want? Don't tell me you're going to listen to this swaggering scruff! We might as well hear him out. It's only natural that an ally of Sid's would seek assurances of strangers. Assuming he is an ally, of course. 5 years ago, he would have still been a boy. And yet even then I had more good sense than a man, 5 times my age? But enough of the pleasantries. We were speaking of what I want. I want you to put an end to the trouble in Dalimil. Return to me when you have done so, and you shall have my aid. Until then, I bid you good day. What trouble? If you're going to give us orders, be clear about them, damn you! Manners, Greybeard. One catches more damselflies with honey than with vinegar. What did you call me? My apologies. A word of advice in recompense. Follow the crystals. Oh, but that was 3. Oh, I'm making this too easy for you. Co za gość. Chyba go lubię. Ah, it will be easy. Solving his little riddle should be like dealing with him. Child's play. Let us divide our forces, Clive. I'd rather not drag this parlor game on any longer than we need to. All right. Good luck, Uncle. I kolejne główne zadanie poboczne, podążając za kryształami.
I thought we were the only ones causing trouble in Dalimil. I nadal żadnych questów pobocznych widzę. The misfortune Dalimil finds herself in is of a crystalline nature. So do be discreet in your inquiries, Chodzi o kryształy eterowe? Master Lubor has high expectations of you. Don't disappoint him. Lubor. Zabawne. List kończy. Odwiedź ostatnie ukłucie i opróżniaj każdy kufel, jak gdyby był twoim ostatnim. Oh shit. Dobra. Kryształ, kryształ, kryształ. Torgal, wyniuchałeś jakiś kryształ. Może ta osoba mi coś powie? Rest, girl. You've earned it. Mieszkanka się zajmuje swoim chocobo. Może tu bardziej? Nie ma żadnego kryształu. Ciebie szukam. Excuse me. Is it true there's been trouble with crystals of late? You've heard, then? I've heard rumors. Damn thieves. Pilfering the crystals that were meant to fill our cups and light our stoves. Us common folk have hardly had a shard to share between us these last few moons. And it isn't as if we can buy them on the black market either. Whoever's taking them, they aren't sharing. Złodzieje. There's cartloads of crystal coming out of Drake's Fang every day. Meanwhile, we're all having to get by with half-spent shards. Someone's siphoning it off. Czyli jeszcze dwie osoby będą miały dla mnie informacje. W sumie ciekawe, że robimy w danej podanej kolejności te kryształy. Przyjemna odmiana, każda inna gra dałaby byle jaki otwarty świat, w którym nic nie możesz znaleźć i możesz pójść do każdego kryształu kiedy chcesz, ale za to historia, która jest przy każdym krysztale, taka niezależna od siebie, niezależna w jakiej kolejności robisz i taka no musi pasować do stylu gracza każdej osoby, dlatego nie mogą jakoś fajnie sobie tego rozplanować. Cieszę się, że takie gry jak ta też istnieją nadal. Good advice, traveler. You see pots like this around town, you leave them alone. Unlike where you come from, fresh water's in short supply around these parts. We store what little rainwater we get in these pots for, well, not a rainy day, but you know what I mean. Do you have a moment? Depends what for. Just a question. Dalimil seems to be thriving compared to the other villages I came through on the way. Is there a reason for that? Well, we're a stone's throw from Drake's Fang, for one. The soldiers guarding the mother crystal and the shipments need a place to spend their hard-earned gil. The men of the rock throw their money about like there's no tomorrow. Is that so? Well, thank you. Don't let me keep you from your work any longer. The men of the rock are Lord Cook's private guard. He must be a generous man. The amount they spend when they come calling. Macie wszyscy fajne wąsy, to muszę przyznać. A wcześniej mogłem przeczytać już opis questa, porozmawiać z mieszkańcami. A ja tutaj szukałem kryształu już od razu. What can I do for you, soldier? Need that sword polishing? I'm not a soldier. Ugh, then be off with you. I serve the men of the rock and the men of the rock only. You have an agreement with them? Don't be stupid. I just know which side my bread is buttered. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking, with pockets deeper than Zemeckis and an urge to empty them. No, just leave, will you? Before you scare them off. No to się dużo dowiedział. I'm starting to get an idea of what's been going on. I wonder if Uncle Byron's learned anything of use. He'll probably be back at the inn by now. A może Wujaszek coś tam się dowiedział? Chociaż coś tak ciekawego, he? Pewnie to samo co my. O, dzień dobry. Mogę wejść? It's you, the one who broke all our furniture. What do you want? Haven't you caused enough trouble already? Zapłaciliśmy. I'm looking for my pal.
Have you seen him? The gentleman who was with you? Yes, he's upstairs, but Thank you. I'll go and fetch him. The inn's a mess of blood-soaked splinters, thanks to you. The least you can do is let us clean up in peace. I told the guard those soldiers started it. Don't need any more trouble. Dziękuję. Przynajmniej nie jest aż tak zła na nas, mogłaby być bardziej. Wujek! Wujaszku, gdzieś ty... Gdzie on cię podział? Pewnie gdzieś po tej stronie. Tam jest. Will this suffice as a deposit? By the sands. That's a black pearl. One of the many treasures in my collection that I would be only too happy to part with, should you give me reason to do so. All right. I'm sure that we can come to an agreement, but not here. What are you doing, uncle? Wujek jest takim nietypowym bogaczem. Czy ten gość aby nie chce go po prostu obrabować? Skoro powiedział, że ma jeszcze więcej skarbów? Byron, co ty wyprawiasz? Care to explain why you're giving gifts to Kupka's men? Bait, my boy. One cannot catch one's prey without it. And I do believe I've snagged us quite the quarry. I started by asking around the markets as to where I might purchase crystals. I had no luck, of course. It's forbidden to trade in such things. But my uncharacteristic indiscretion just happened to attract the attention of those uniformed ruffians. They took me aside and said they could procure the crystal I sought if I proved I could pay for it. So the pearl was your proof? I thought they'd asked for more. A second-rate specimen like that would only fetch 500,000 or so. A small price to pay for admittance to the underworld. But enough about my little act of subterfuge. What did you discover? That the supply of crystals has dried up of late. And some people seem to think they're being stolen. Meanwhile, members of Kupka's private guard have been spending money all over town. I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere, and pocketing the profits. I'll wager you're right. We'll meet with them then, just as you arranged, and put an end to the trouble Lubor spoke of. Ha! That preening popinjay thought this would be difficult. It just goes to show one should never underestimate a Rosfield. We'll soon wipe that smirk off his face. I arranged to meet with the soldiers in a secluded corner of the Velcroy, far from prying eyes. The perfect place for a spot of double dealing. I na zasadzkę. I trust I can count on your support if things turn sour. Of course. Ach, wujaszek, co za charakterek. No to dajmy się złapać w tą zasadzkę. Mogę tędy też zejść? Że tu na górze w ogóle coś jest? Prawdziwe igły kaktuarów, importowane zza morza. Wystarczy jedno ukłucie, a wróbelek zaśpiewa. Okej. Fucking men of the wrong. No jasne, że można zejść. U, skrzynka. I pies. Gdzie jest Torgal? Cały czas z nami. No to troszeczkę z tyłu musimy dookoła przejść. Czy mogę tu wezwać Chocobo? Jest! Spójrzcie, ubrałem taką właśnie zbroję. Ambrosji. Ten opcjonalny kostium dodany w update'cie. I co, teraz tutaj dookoła będę mógł przejść jakoś, nie?
Może duży zakręt zrobić muszę. Ale myślę, że będzie się opłacać. O, ładnie, Torgal. To jest fajnie, że tak możemy chwileczkę polatać. Nie, nie walczymy. A jak Wujaszek wygląda? O, na zwykłym czokobo. Ciekawe, czy mnie zaraz też... No jasne, że nie mogę. Czy mnie zaraz też wyprzedzi? Jak to nie mogę? Którędy ja muszę przejść? Tutaj był most. No cóż, to przynajmniej troszeczkę się rozejrzeliśmy tu. O, to fajnie wygląda z tą skałą, tą wodą. No, takie ładne widoczki. Mogę atakować! Jako ambrosia. Nice! To było dopiero uderzenie. Tutaj po prostu jest most. No nieźle. Tak siebie wygonić w pole. Ale przynajmniej się opłacało. Południowa pustynia w kroju. Aha. Oby się opłacało. Tutaj teraz wyjść tak daleko. To wygląda, jakby było tutaj pod piaskiem, nie? A musimy tutaj jeszcze ładnie zajść. To mogę przywołać... Tak, mogę przywołać Chocobo. To jest takie durne. Od jednego ataku, o! To jest takie durne, że nie możemy przelecieć z Chocobo na taką przepaścią czy coś. Bo co, bo nie chciało się zrobić animacji pływania. Nie, no nie uważam, że w każdej grze trzeba umieć robić wszystko, jak pływanie i takie rzeczy. No, niektóre granice są potrzebne, rozumiem. Ale tutaj jak na przykład na taką oczywistą przepaścią nie możesz przeskoczyć, czasem denerwuje. No muszę się z tym pogodzić. To nie tak, że każda gra musi być dostosowana pod mój osobisty gust i wszystko, co ja tam chcę mieć. Gry sprawiają głównie przyjemność dlatego, bo dostosowujesz się do tego, co mają ci do zaoferowania. I każda gra jest inna, ma coś innego. Można lubić albo nie lubić, prawda? O, nie mam wystarczająco miejsca w ekwipunku, nieźle. Od razu użyto leczenia, no przydałoby mi się nawet. Lecimy. I jesteśmy na miejscu. Halo, jestem. Pułapka, czekam. Na bank co mnie wykiwać? To znaczy wuja. I'll take it from here. No tak, nie przyjdą, jak zobaczą, że ja tu też jestem. Musi przyjść sam. Ej, nie no, oni serio sprzedają tu kryształy. O lol. I was beginning to think you weren't coming, my lord. You've brought your contribution? All the silver and stones I could scrape together at such short notice? You brought the whole 500 talents. That was the price we agreed upon, yes? If you've no objections, I'd like to see the crystal. Of course. Right this way, my lord. Nie widzisz ich? Tam w namiocie? O, ja pierdzielę. Jak ruda w Gotiku 1. Not bad at all. You weren't lying about the clarity. But what of security? If I were to be stopped on the road, what guarantee have I that it wouldn't be seized as property of the Republic? Because these crystals are no longer the property of the Republic. You're not buying from us. You're buying from them. Królewscy. And we have no more jurisdiction here than you, my lord. But we have ships, and will gladly deliver to a port of your choosing, now that our price has been met. Royalists, eh? What brings you here? Why, to collect their share of Drake's Fang's blessing, of course.
Our nations are allies, and so they are entitled to a portion of the Mother Crystal's bounty. And being such good friends, we elected to increase that portion and share the benefits. And now that these crystals are officially property of the Kingdom of Waloed, we are duty-bound not to interfere, no matter where they might happen to end up next. Did you get all that? They're in cahoots! So it would seem. My lord, what is the meaning of this? Double-crossing dogs. They're not here to do business. Kill them! Kill them both! Nie, nie chodziło o dobicie biznesu. Tylko o dobicie waszego pyska. A wiecie co? Boli, co? Jeszcze więcej? Ustawcie się w rządku, koledzy. No to pa. Nie będzie leczonka? No. Bum. I... Tego, co w powietrzu był, też złapałem już. No i fajnie, prawdopodobnie. Ciach. Będzie was jeszcze więcej, czy... O, jeszcze jeden czar. Ownik. Chodź, weźmiemy czarownika. Który to czarownik? Bo chciałbym dobić... Nie widzę. No. Ale jesteście ciamajdy. Jeden jeszcze został, nie? Ha! No, oczywiście, że zbliżają się kolejni. Jest ich strasznie dużo. Wszyscy byli tutaj i czekali na swoją kolejkę z naszej zapłaty. Dobre dobicie, Torgal. Pam, pam i leczysz. Lecisz i leżysz. Opatrzcie, tu ostre kły, tutaj też coś będzie. Aż furii w ogóle nie używam. Dobra, to użyję na was czokoboczki. Fajnie trzymasz miecz teraz pod koniec, Clive. I stalowy jedwab dostaliśmy też. Well, that wasn't too bad. No, było zarąbiście. Like my performance, huh? I've often played the villain on the stage. I think I did the role justice. Don't you? Greybeard, you were magnificent. The battle scene was particularly thrilling. Wszystko widziałeś? Such a shame you didn't have more of an audience, but perhaps that's for the best. How long have you been watching? Long enough to witness your uncle's sordid transaction. I hardly expected one so venerable to degrade himself so thoroughly, buying one's way into the confidence of degenerates. Ingenious. This was the trouble you spoke of. The men of the Rock taking crystals meant for the common folk and conspiring with the royalists. Well, now it's over. Indeed it is. The people of Dalimil had scarcely any means of redress against Kupka's men, let alone a foreign army. Until you two came along, that is. Well, we'd better get these crystals back to town. You won't mind waiting with them while I fetch a wagon. Jasne, byłoby szkoda, gdyby zostały rozkradzione.
Tym bardziej obiecałeś nam swoją pomoc. Jakiś czas później. It occurs to me that I still don't know your name. Clive. So, Sid II is a Clive. I suppose it could have been worse. Co w tym takiego śmiesznego? Well, Clive, you held up your end of the bargain, so I must do the same. Passage through the South Gate, was it not? To tell the truth, you've helped a little there too. Many of the guards have already been redeployed to deal with the issue of their missing comrades. And those left behind have been encouraged to look the other way should you attempt to pass through. Thank you. And please allow me to cover your costs. You still have the purse I gave to the soldiers, I trust? I saw you pluck it from one of the bodies. Oh, dear. Was I really so obvious? And my name is not Greybeard. It is Lord Byron Rosfield, thank you very much. No, thank you very much, Greybeard. Of all the... Oni się chyba nie zaprzyjaźnią. Wear this. Pieczęć Lubora, pustynna róża. Any friend of mine who sees you with it shall be a friend of yours. Thank you, Lubor. And please, feel free to send one of my Stoluses back to your people. Tell them that Ruzena Dalimil is back in bed with Sid. Wow. Umia lostelan. Tu isakelis. No to mamy sprytnego nowego sprzymierzeńca. I'm trusting you, Sid. Or should I say, Clive? So be sure not to let me down. I have a reputation to uphold. Lubię go. Cwaniak, ale lubię go. Well then, I wish you a safe journey south. Thank you. Not at all. It was my pleasure. Come on, Uncle. Let's go. To był dość długi quest. You wish to talk? I'm honored. Oho. Spytaj o Lubora. You and I... Ty i ja mamy więcej wspólnego niż mogłoby się wydawać. Nie tylko obaj jesteśmy diabelnie przystojnymi mistrzami ostrza, ale i osobami noszącymi czyjeś imiona. Co? Chyba nie myślałeś, że Ruzena Dalimil to mój własny pomysł? Tak nazywała się moja mistrzyni. Odziedziczyłem to imię po niej razem z jej tytułem i kuźnią. Szkoda, że jej nie poznaliśmy. Dopilnowanie, aby jej imię nie zostało zapomniane, było sposobem na odwdzięczenie się jej za wszystko, co dla mnie zrobiła. Zabrała mnie z ulicy i sprawiła, że moje niezbyt zwinne dłonie zaczęły robić ostrza, a nie kłopoty. Niestety opuściła moje życie równie nagle i nieoczekiwanie, jak się w nim pojawiła. Przysiągłem, że pójdę w jej ślady, że mogę zmienić życie innych tak, jak ona zmieniła moje. Dlatego pracuję w jej kuźni. Dlaczego odgrywam pustynnego zająca? Dlaczego opiekuję się sierotami z Dalimilu? Uważałem, że moje zobowiązania wobec Rensa i Driki są najważniejsze. Dopóki niespodziewanie pojawił się niesławny Sid i zamącił w moim życiu. Udaje mi się znaleźć czas dla każdego, ale wybacz mi, jeśli pustynny zając nie zawsze będzie na twoje zawołanie, dobrze? Gospoda w Dalimilu. Ours is a blessed corner of the Velcroy. To błogosławieństwo zakątku Velcroju, prawdziwa oaza z czystą, bieżącą wodą i naturalnymi, gorącymi źródłami. Nie wątpię, że ludzie gromadzili się tu na długo przed powstaniem Republiki.
a od jej powstania gromadzą się jeszcze liczniej, by świadczyć usługi górnikom pracującym w kle smoka i strzegącym go żołnierzom. I świadczą te usługi, napełniając swoje kufry z dala od wścibskich oczu i lepkich palców urzędników Republiki. Nie, żeby edykty z Randellachu miały tu wielkie znaczenie. W Dalimilu od dawna życie toczy się według własnych praw. Tutaj zasady ustalają ci, którzy mają najwięcej pieniędzy lub najwięcej przyjaciół. They did. A przynajmniej było tak do czasu, aż Kubka wzniósł ten swój zamek w samym sercu matczynego kryształu. A przynajmniej było tak do czasu, aż Kubka wzniósł ten swój zamek w samym sercu matczynego kryształu. Od tamtej pory Dalimil jest lennym tytana. I chociaż jego ludzie są liberalni podczas wydawania monet, to na pewno nie są tacy w kwestii sprawowania władzy, która, jak z pewnością nie muszę ci mówić, jest absolutna. Rozumiesz więc pewnie, dlaczego ci, którym leży na sercu dobro ludzi, wzięli na siebie zadanie zorganizowania własnej ochrony. Wśród nich była moja poprzedniczka. A handel z kryształami? Very fitting. Jakże trafne jest to, że szlachetni żołnierze Dalmeki i Waleodu, towarzysze broni na tak wielu polach bitew, stali się również partnerami w zbrodni. Kupcy z Dalimilu z pewnością odczują ulgę, gdy sprawcy staną przed sądem. Wielu z nich zostało doprowadzonych niemal do ruiny z powodu braku kryształów. Jestem pewien, że wszyscy pospieszyliby z podziękowaniami za przysługę, którą im wydziedziczyłeś. Oczywiście, jeśli wiedzieliby o twoim udziale. Oczywiście, dopóki pozostajemy zależni od mocy kryształów, jesteśmy narażeni na kolejne próby takich nadużyć. Niestety, ludzie są chciwymi i łapczywymi istotami. Nie ma innego sposobu, Clive. Musisz zniszczyć każdy maczynny kryształ w bliźniętach i położyć kres bezmyślnego uzależnienia od nich ludzi. Postaraj się mnie nie zawieść. Czy ja wyczuwam tutaj troszeczkę krytykę społeczeństwa naszego? Z tym, jak jesteśmy uzależnieni od technologii i że najlepiej byłoby to wszystko zniszczyć? Trochę ironiczne. Skoro pochodzi to od gry, która... no... istnieje z powodu tego wszystkiego. No, widzę, że zadania poboczne się pojawiły, to ciekawe. Nimi zajmiemy się w następnym odcinku, moi drodzy. I w sumie ciekawe, dopiero teraz otworzyły mi się oczy na to, jak Walodia i Dalmekia przez cały czas ze sobą współpracowały. Przecież widzieliśmy to na początku gry, dlatego była ta scena, gdzie Benedykta i Hugo Kubka mogli się spotkać. To były przecież narady, tylko nie byłem wtedy pewny czyje, no ale że oboje tam byli jako przedstawiciele tych dwóch krajów, ma to sens. I oni teraz też cały czas współpracują, więc to, że Barnabas, ludzie Barnabasa przybyli tutaj, Barnabas też według tego, co Gaff mówił, tam był, co nie? Powiedział, że Odin przybył. No to ma sens, że oni tam byli, by uratować Kubkę, tylko skąd wiedzieli o tym i kto to ten dzieciak, który go uratował? Czyżby to Barnabas jednak miał jakieś powiązania z Ultimą i to wszystko? Ten, po którym najmniej bym się tego spodziewał? No cóż, ludzie, jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Rozejrzyjcie się też po playlistach z innych serii i tak dalej, i tak dalej. Słyszymy się w następnym odcinku. Na razie. Cześć.